सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Czy możecie sobie wyobrazić 6-letnie dziecko pracujące całymi dniami wśród kurzu i chemikaliów? Tak właśnie wygląda rzeczywistość tysięcy dzieci w Nepalu. W 2015 roku w Nepalu zatrzęsła się ziemia. Trzęsienie spowodowało ogromne straty. Tego dnia zginęło 9000 osób. W 39 regionach dotkniętych przez kataklizm 70 000 domów zostało zrównanych z ziemią, a kolejnych 530 000 uszkodzonych. Fatalna sytuacja wielu rodzin sprawiła, że liczba posyłanych do pracy dzieci znacznie się zwiększyła. W Nepalu praca dzieci, które mają mniej niż 14 lat, jest oficjalnie zakazana. Pomimo to w kraju tym pracuje ponad 1 800 000 dzieci. Prawo to przestrzegane jest bowiem głównie w stolicy. Poza Katmandu sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Już na obrzeżach miasta spotkałam dzieci pracujące w warsztatach samochodowych czy sklepach. Jednak prawdziwym zagłębiem nielegalnej pracy jest najbiedniejszy stan Nepalu – Rautahat. To właśnie tam rozwija się gałąź przemysłu najbardziej eksploatowana po trzęsieniu ziemi. Cegły. To właśnie na nie po trzęsieniu jest największy popyt. Jedną z gałęzi przemysłu, w której od lat zatrudniane są dzieci, jest produkcja cegieł. Według najnowszych danych w fabrykach cegieł pracuje ponad 17 000 dzieci. Ruszam do stanu Rautahat, w którym znajduje się ich najwięcej. Rautahat znajduje się tuż przy granicy z Indiami. Żeby się tam dostać, trzeba pokonać 10-godzinną trasę przez góry. Już przez okno widzimy dziewczynki, które mają może, 5 lat, i pracują. Po dotarciu na miejsce okazało się, że cały rejon poprzecinany jest kominami. Jedna taka cegła waży 3 kg. Dziewczynka naraz niesie 2 cegły, czyli 6 kg i dziennie musi ułożyć ich przynajmniej 500. बना भी की 8 वर्ष हो गए 8 वर्ष ईटा पारी से हमारे भट्टा में ईटा पारी से 5-6 से ईटा बनाए से भर दिन. O wschodzie słońca do fabryki przyjeżdża traktor, który zostawia rzędy gliny. Zadaniem każdej rodziny jest wyrobienie cegieł z całej partii przywiezionego materiału. Praca zajmuje im kilkanaście godzin. Mimo potwornego upału nie robią więc żadnych przerw. You know, the specific number of bricks in a specific amount of day. So if that's not finished in time, the counting of the brick, then they will not get the payment. Poprosiłam dziewczynkę, żeby nauczyła mnie, jak robi się cegły. Rozpoczynam tworzenie mojej pierwszej. How many bricks you are making in one day? Angelique ma 11 lat i robi dziennie 500 cegieł. Za te 500 cegieł otrzymuje 15 zł, ponieważ jedna cegła jest warta 1 rupię. Czasami dziewczynka musi pracować do późnej nocy, żeby zrobić te 500 cegieł każdego jednego dnia. Szybko okazało się, że w fabryce tej pracuje ponad 30 dzieci. Większość z nich pochodzi z najniższych nepalskich kast, Madzi i Musahar, czyli zjadaczy szczurów. पढ़ाई छूट जाए अब इसी काम करे लागी तो 6 महीना पढ़ाई छूट जाए. Podczas rozmowy z właścicielem fabryki okazało się, że płaci ludziom jeszcze mniej. जना मान्छेले एउटा इँटाको यस्तो छ 1900 रुपियाँ. एउटा इँटाको मोटामोटी 90 पैसा पर्यो. घरती तो बच्चा सब थोड़ी काम करती घरे रखती काम न करती हम सब अपने करती बच्चों करी छ सियानो करी छ
₹1 में बिचाए से ₹3 में बिकाए है। अब 1 रुपियाँको 3 रुपियाँ हुँदा त अब यो कम्पनीलाई प्रफिट पनि हुनु पऱ्यो, हुँदैन। उनीहरूको कमाइ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि पढाउन सक्ने होइन यो कमाइले। एक दिनमा 2500 इँटा बनाउँछ एउटा फ्यामिलीले, दिनमा 2500-2600 इँटा बनाउँछ। त्यो बनाउँदाखेरि तपाईँको मोटामोटी 2000 रुपियाँ कमाउँछ। त्यसले दिनको 2000 एउटा फ्यामिली कमाउनु भने त सानो कुरो भएन नि। So they doesn't care who works, they just want the bricks. Yeah, they just want bricks to be made in cheap. So the bricks that is made in 1 rupee here is sold at 25, 30 rupees, 40 rupees in Kathmandu Valley. Praca w fabryce cegieł to dla ludzi z kast Madzi i Musahar zajęcie na całe życie. Kiedy dzieci kończą 14 lat, dostają trudniejsze i bardziej niebezpieczne zadanie. Ci młodzi chłopcy za mną i ci mężczyźni też kiedyś byli dziećmi, które właśnie tutaj uczyły się robić cegły. Dzisiaj robią to bardzo sprawnie, bardzo szybko. Im więcej cegieł zrobią, tym więcej dostaną pieniędzy. Jesteśmy teraz tak naprawdę w środku pieca, w którym wypala się cegły. Ogień idzie z zewnątrz, zaraz dojdzie do tych cegieł, które tutaj właśnie panowie i chłopcy układają. I po tym wypaleniu one będą miały ten pomarańczowy kolor. Pod nami jest ogień, tak naprawdę my stoimy na ogniu i właśnie ten ogień, który znajduje się pod nami, wypala te cegły, które tutaj są i przez te otwory widać właśnie jak bardzo tam się wewnątrz wszystko pali. Według nepalskiego prawa dzieci, które ukończyły 14 lat, mogą wykonywać jedynie łatwe i bezpieczne prace. Tych niebezpiecznych i ciężkich mogą podejmować się jedynie te, które ukończyły lat 17. I pozostaje pytanie, czy praca w pełnym wymiarze godzin wśród pyłu i toksyn, które bez przerwy są emitowane przez fabrykę, jest bezpieczna? O to, jaki wpływ na zdrowie i życie ma praca w cegielniach, zapytałam AJ'a z organizacji pomagającej dzieciom z tutejszych fabryk. There is a lot of dust. And do you think children can have some disease because of working there? Yeah, that's what has been happening in here for a really long time. There are a lot of children who suffer from anemia, lack of red blood cells. And there are a lot of children suffering from respiratory problems due to work-related incidents, and there are no follow-ups on that as well. The factory work has crippled a lot of people. Kolejną plagą w Rauta Chat jest analfabetyzm. W stanie tym 60% ludzi nie potrafi czytać ani pisać. Od pokoleń pracownicy cegielni nie chodzą do szkoły. Wyjątkiem jest jeden chłopiec. मेरो नाम राजीव हो। म कक्षा 4 क्लासमा पढ्छु। मेरो घर 3 नम्बर बर्कुरबामा छ, चन्द्रनगर गाउँपालिका। मेरो स्कुलको नाम श्री राम दन्त आधारभूत विद्यालय। Żeby odłożyć na 6 miesięcy edukacji i swoje jedzenie, Rajiv pracuje najciężej w całej fabryce. म 4 क्लासमा पढ्छु। स्कुलको नाम पढ्छु म पुलिस भन्छ। जाइसी भोरका 6 बजे त 9 बजे छोड्दैछ। W ciągu jednej doby robi aż 2000 cegieł. Jeśli wyrobi tę normę, jako jeden z nielicznych będzie mógł opuścić na jakiś czas teren fabryki. Jest samo południe, żar leje się z nieba. Większość pracowników kopalni zrobiła sobie przerwę, ale nie Raji. Raji pracuje, dlatego że dziennie musi zrobić aż 2000 cegieł. Dlaczego tak ciężko pracuje? Chce opłacić swoją edukację i swoje jedzenie, żeby właśnie nie musieć pracować tutaj w fabryce cegieł, więc każdy wolny dzień i każdą wolną chwilę od szkoły, od nauki przeznacza właśnie na pracę i robienie cegieł. Chłopiec nie ma rodziców, więc pod swoje skrzydła przygarnęła go Devi. W domu są bardzo podstawowe warunki życia. Właśnie się dowiedziałam, że chłopiec nie ma rodziców, więc jest tutaj w fabryce cegieł zdany sam na siebie, dlatego sam też je posiłek. Dzieli dom z inną rodziną. Właściciel fabryki wyraził na to zgodę. Tutaj nikt nie ma swojego domu czy ziemi, więc pracownicy zmuszeni są do przebywania w cegielni i w dzień, i w nocy. W całym Nepalu na terenie fabryk cegieł mieszka aż 35 000 ludzi właśnie w takich domach zbudowanych właśnie z tych niewypalonych cegieł, które tutaj robią dzieci i kobiety, i na 5 metrach kwadratowych mieszka nawet 7-8 osób.
How many children you have? तीनटा छोरी तीनटा छोरी एक छोरा You are very young, yes? How old are you? 45 Really? No. She looks like 20. Yeah. Pani mi Bye. chce pokazać swój dowód osobisty, bo nie uwierzyłam jej, że ma 45 lat. Przecież wygląda naprawdę bardzo młodo. Not possible 45. she's not 45 38 she's confused Okay. she don't know how to calculate the Yes. Przez cały dzień pracy mama i 4 jej dzieci zarabiają 80 zł. Better than yours? Wraz ze zmrokiem przychodzi upragniony czas na jedyny w ciągu doby posiłek. Wszyscy teraz oczekują na posiłek, ponieważ nikt tutaj nie jadł od wczoraj. Dzisiaj będą ziemniaki, ponieważ nikogo tutaj nie stać na mięso czy nawet na ryż. Niestety nie każdy może zjeść jedyny w ciągu dnia posiłek. Niektórzy pracują nawet do późnej nocy, by wyrobić dzienny limit cegieł. Jest 2:30 w nocy, a dziewczynka nadal pracuje. Zbliża się koniec sezonu, kiedy przyjdzie pora deszczowa i fabryki zostaną zamknięte i do tej pory dzieci i rodziny muszą wyrobić konkretną ilość cegieł, dlatego pracują w zasadzie dzień i noc. Czy dla dzieci z fabryk cegieł jest nadzieja na lepsze jutro? Mogłam się o tym przekonać kolejnego dnia, kiedy AJ zabrał mnie do miejsca, w którym spełniają się marzenia. Wszystkie dzieci, które znajdują się w tej klasie jeszcze kilka miesięcy temu ciężko pracowały w fabryce cegieł, a teraz proszę, mają swoje zeszyty, potrafią pisać, uczą się czytać, to jest niesamowite, ich życie zmieniło się całkowicie. Organizacja Our Sansar daje dzieciom z fabryk cegieł możliwość edukacji, ale nie tylko. सब लोग नमस्कार मेरा नाम नितेश कुमार राम हम कक्षा 10 में पढ़ी हम इंग्लिश पढ़ी विषय और कारण बोर्ड खेले के मन करले पढ़े के मन करले सर्टिफिकेट खेले के मन करले हम डॉक्टर बनना. Organizacja zaproponowała rodzicom z fabryk cegieł, że każdego tygodnia będzie dostarczać im taką ilość jedzenia, na którą zarabiały ich dzieci. W zamian za to rodzice zobowiązali się wysłać dzieci do szkoły. So whole children from this class, they have been working in brick factory? Yeah, all of the 93 children we have selected have been working in the brick factories, and we talk with their families that if you start resending them into the brick factories, we won't be supporting you guys with the rice, and we will replace the kids with someone else. So that's kind of acted like a bit of deterrent to prevent them from working in the factories again, because we do not want them sending to the kids behind our backs into the brick factories, because we can't keep monitoring them 24 hours a day. नमस्कार हम पढ़े में मन करले हमारा नाम छोटू माझी पढ़े में ध्यान रहले कुछ लब लब न करली हम पढ़ के अति पुलिस बन के तैयारी करी फुटबॉल. How many children you saved from brick factory? So our program specially selected 93 kids in total. Initially last year it was 20 kids, but then 5 of the other kids, they just tag along with the children, and some of them started bringing their siblings in the classroom, and it grew to 30. And from this year, just a few months back, we selected 93 kids in total, and we have started working with them. But the 93 kids, they bring their friends or their families, so it has grown to a number of 125, and that's a positive thing about it, because the children are bringing their kids, their friends, to study with them. And the plan is to save all of the children from the brick factories. Dotychczas organizacja uratowała z fabryk 125 dzieci. Skala problemu jest jednak ogromna, ponieważ tylko w tym regionie znajdują się aż 162 cegielnie. So when Becky or some other child come here and said, I don't want to work in factory, I want to study, you can help them. Yeah, we help them regardless of whether they are involved in our program or not. If someone comes to our classes, we do not refuse them. We allow them to sit, and after a day or two of attendance, they will naturally start to come here. Some of the kids, that has actually happened. They just wanted to look at our classroom. They wanted to look how our walls look, how our floor feels. And after a day or two with spending time with other kids, playing like that didn't used to happen before. Yes. They were too tired for that. But nowadays they just play with each other. It feels more natural. They were tired of work. Too Too tired to play.
Po trzęsieniu ziemi Nepal został beneficjentem projektu rozwoju międzynarodowego, finansowanego m.in. przez ONZ, Azjatycki Bank Rozwoju, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Cegieł w Nepalu produkuje się teraz bardzo dużo z uwagi na postępującą urbanizację, a także na to, że kraj odbudowuje się po trzęsieniu ziemi. W samym tym rejonie, w tym powiecie znajdują się aż 162 cekielnie. Oczywiście we wszystkich pracują dzieci. Będąc na miejscu i widząc ciężką pracę dzieci, nie nabyłam jednak przekonania, czy organizacje zdają sobie sprawę z faktu, że cegielnie wyzyskują pracowników. Sytuacja mogłaby ulec poprawie, gdyby właściciele fabryk zaczęli widzieć w nich ludzi, a nie tylko narzędzia do zarabiania pieniędzy. Dzięki projektowi odbudowy Nepal ma się rozwijać, ale zatrudnianie dzieci to w praktyce hamowanie rozwoju kraju. Dzięki edukacji te dzieci miałyby szansę na wyjście z błędnego kręgu ubóstwa. Niestety biznes cegielniany, zamiast rozwijać kraj, tak naprawdę go rujnuje. Po wielodniowym pobycie w fabrykach cegieł, widok dzieci, które jeszcze kilka miesięcy temu były całe w pyle i niewolniczo pracowały, a dziś mają czyste ubrania i głowy pełne marzeń, całkowicie mnie wzruszył. Jestem pełna nadziei, że wkrótce na zdjęciach uczniów rozpoznam kolejne znajome twarze dzieci uratowanych przez Aur Sansar.